Cześć, z tej strony Kamila. Miło Was widzieć na kanale Tokyo After Midnight. Dziękuję Wam za feedback pod poprzednim filmem. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to link macie w opisie na dole. Bardzo zapraszam do oglądania też tego poprzedniego filmu, w którym wyjaśniam podstawowe pojęcia związane z gotycyzmem. Mam dla Was też fajną wiadomość, bo w momencie, w którym ja nagrywam tutaj ten filmik i robię z siebie głupola na YouTubie, to chłopaki z Sacrimonii nagrywają poważne gitary do poważnej muzyki do naszego longplaya. Także jeśli interesuje Was, co aktualnie dzieje się w Sacrimonii, a dzieje się dużo, bo nagrywamy nową płytę właśnie od dzisiaj, no to wszystkie linki macie w opisie na dole. Piękna reklama, taka nie za długa. No dobra, nie przedłużając jeszcze bardziej niż to zostało dzisiaj przedłużone, zaczynamy! Wspominam już, że wyjeżdżam do Japonii! Wyprowadzam się, kurde, do Japonii! No, tylko... No, ale... Ale niestety... Koronawirus dalej jest. Dalej. I no nie mogę wyjechać do tej Japonii, ani do tej Ameryki, ani nawet do tej Wielkiej Brytanii też nie mogę, bo tam jakiś zmutowany jest. No i co ja mam zrobić teraz, no? Do tego nie ma obecnie żadnych fajnych koncertów, dyskotek gotyckich. Nie ma wystaw. Instytuty badawcze są zamknięte, biblioteki są pozamykane. No, po prostu nic nie ma, jakiś Armagedon straszny, totalny, naukowy, kulturowy, w ogóle. Tylko online wszystko jest, no. Ale i tak seriale się spóźniają, ja sobie mogę tylko stare kreskówki pooglądać. No bo co? No bo premiery seriali nie spóźniają. Ale, tak jak mówiłam, jeśli nie można wyjechać, to zawsze można zacząć badania terenowe w najbliższej okolicy. Jak nie w moim grajdołku warszawskim, no to w jakimś gdzieś obok może. Co wy na to? Ja akurat byłam w listopadzie w Sokołowie Podlaskim. A tak, żeby odwiedzić dziadków, którzy tam mieszkają. Powiecie, Kama, ale... No, co niby takiego ciekawego jest w tym Sokołowie Podlaskim? Co ci goci mają znaleźć w tym Sokołowie Podlaskim? I tu się zdziwicie. Całe badanie, dosyć przyspieszone nawet, zajęło mi pełne 2 dni i było dość owocne. Wiecie, badacz zawsze jest w pracy, nawet przy okazji obiadku rodzinnego u babci. Co ja robiłam z kolei? Na początek zdecydowałam się na przeprowadzenie kwerendy bibliotecznej. Ciężko ją nazwać biblioteczną, ponieważ lokalna biblioteka była zamknięta znowu. Więc musiałam trochę poszperać po lokalnych domach, popytać się ludzi. No ale jak już posprawdzałam źródła głównie pisane, to przyszedł czas na wywiady pogłębione. I z tych wywiadów dowiedziałam się naprawdę dużo, były one naprawdę owocne. Wywiady z lokalną ludnością zawsze mogą Wam naprawdę dużo powiedzieć. Dowiedziałam się sporo o historii lokalnych cmentarzy i o tamtejszych neogotyckich grobach. Mówiąc o Sokołowie i lokalnym gotycyzmie, nie możemy także przeoczyć jednego domu, o którym za chwilę. Na terenie Sokołowa w przeciągu ostatnich 200 lat funkcjonowało wiele cmentarzy związanych z różnymi wyznaniami i tradycjami. No i tak wygląda cmentarz żydowski tutejszy, tak zwany Małpigali. No, nie ma tu nic. Tylko ma się świadomość, że się chodzi po tych grobach i tyle. Trochę takie to przerażające. To jest taka, wiecie, dla mnie to była taka legenda dzieciństwa, bo wszystkie wrony się zlatują do Małpiego Gaju na noc i zawsze te wrony się mówiło, że one się
babcia mi opowiadała, że te wrony zlatują się na noc, żeby rozmawiać z duchami zmarłych tutaj w Naupingaju. Także taka, wiecie, ciekawostka z mojego dzieciństwa. Taki trochę straszaczek. Obecnie jednak istnieją tutaj tylko 2 cmentarze. Mnie interesowały groby neogotyckie, które zachowały się wyłącznie w jednej części tzw. starego cmentarza. Najstarsze z nich pochodzą z drugiej połowy XIX wieku. Sam cmentarz posiada ciekawy, klimatyczny mur wybudowany około roku 1860. Stary cmentarz znany był niegdyś z większej ilości dawnych nagrobków, jednak większość z nich nie zachowała się do dziś ze względu na politykę tamtejszych władz kościelnych i wandalizm. W ostatnich 5 latach cmentarzem zainteresował się Warszawski Inspektorat Zabytków oraz Stowarzyszenie Memoria, przez co pozostałe stare pomniki zostały pięknie odnowione. Szkoda, że nie stało się to wcześniej. Z czasów dziecięcych pamiętam o wiele więcej starych i pięknych pomników. Obecnie grobów neogotyckich na cmentarzu w Sokołowie jest parę, może paręnaście. Możemy wyróżnić ich takie 3 podstawowe rodzaje, które się zachowały. Pierwszy rodzaj, najstarszy, bo z lat 60. XIX wieku, to ogrodzony czarną, metalową, zdobną barierką teren z prostą tablicą, jak widzicie tutaj. Służył do chowania wielu pokoleń danego rodu. Muszę powiedzieć, że takie groby bardzo mi się spodobały. Szczególnie interesujący jest grób rodziny Hirszmanów, dawnych właścicieli Sokołowa. Oprócz ogrodzenia i tablicy posiada wysoki, metalowy pomnik ze statuą Czarnej Matki Boskiej. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych. Kolejny, nieco nowszy, związany z końcem XIX wieku, to wysoki i wąski nagrobek kamienny, prosty lub z nieznacznymi zdobieniami w kształcie kwiatów. Lub też, jak tutaj widzimy, imitujący pień drzewa. Takich nagrobków zachowało się dość dużo, choć są to zwykle zwieńczenia grobów jednej osoby. Jak to widać na przykładzie nagrobka doktora Dziobkowskiego, znanego sokołowskiego lekarza. Ostatni, najnowszy rodzaj pomników nagrobnych w Sokołowie to takie z początku XX wieku, wykonane w białym kamieniu i ozdobione statuami aniołów. Niestety, do dzisiaj zachowały się już tylko 2, chociaż jako dziecko pamiętam, że były ich jeszcze 4. Były to zwykle grobowce rodzinne. Ten, który jeszcze możemy oglądać, zawsze najbardziej mi się podobał i jakkolwiek to nie brzmi, pamiętam, że w dzieciństwie obiecałam sobie, że właśnie tak będzie wyglądał kiedyś mój grób. Ten anioł zawsze robił na mnie niesamowite wrażenie. Stary cmentarz posiada też neogotycką, ceglaną kaplicę z końca XIX wieku. Jak widzicie, podobnie jak pokazany wcześniej kościółek z Chianti, ma ona elementy neoklasycystyczne, jak te białe kolumny korynckie. Takie połączenia były w tamtym okresie popularne w wielu krajach Europy. Musimy też zrozumieć, że na tereny współczesnej Polski neogotyk dotarł dość późno i stał się popularny dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Dlatego wiele budowli z początku wieku XX także zostało zbudowanych w tym właśnie stylu. Na drodze na stary cmentarz możemy natknąć się na niezwykle ciekawy dom. To nie byle gratka dla fanów gotyckich klimatów, której raczej nikt przyjeżdżający do Sokołowa się nie spodziewa. No okej, jesteśmy przy domu tutejszego dentysty i jak widzicie, ten dom wygląda tak. On jest przerobiony w XXI wieku dopiero. Jak byłam mała, to on zaczął być przebudowywany w taki sposób. A jak widzicie, jest on w bardzo ciekawym stylu przebudowany, bo był to dom przedwojenny i co? No i teraz wygląda tak. Jest to tutaj w Sokołowie traktowane jako taka ciekawostka lokalna. No i tam jest na pewno fajne. Na pewno ciekawe. Widzicie, ma nawet taką... Co nie ma takie jakby elementy fosy, jak się od środka wejdzie.
Także jest cały taki w takim ciemnym kamieniu. Fajne ma takie detale. To lokalny dentysta, tutaj też jest jego gabinet w tym domu. No i co? No i jak widzicie, Sokołów Podlaski. No. Na pewno jest ciekawy. Obejdziemy go sobie, tak? No zaraz jeszcze parę zdjęć porobię tego domu, ale chcę go wam pokazać od każdej możliwej strony, bo jest naprawdę super. Także no, i mówię, on był wybudowany taki, znaczy przebudowany, bo to był stary dom, przebudowany w XXI wieku dopiero, jak ja byłam malutka. Zaczął być tak budowany i teraz skończono jego budowę. Więc on jest taki nowiutki w tym stylu. Bardzo fajne. O, wygląda super. Takie ma detale fajne. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem oraz subskrybujcie mój kanał. Tak jak wspominałam już, Sacrimonia nagrywa nową płytę, więc warto sprawdzać nasze social media, jeśli interesuje Was muzyka Sacrimonii i w ogóle działalność naszego zespołu. Wszystkie linki macie tam w opisie na dole. A ja jeszcze raz Wam bardzo dziękuję i chciałam tylko przypomnieć, że jeśli wiecie coś więcej, jeśli macie jakieś inne intuicje niż ja, jeśli na przykład wyczytaliście coś więcej niż ja tutaj Wam przedstawiłam, to jak najbardziej możecie mi to wpisać w komentarzach. Jeśli macie jakiekolwiek nowe pomysły na to, co mogę zrobić lepiej, to także piszcie mi w komentarzach lub na privie, w wiadomościach prywatnych. Ja to wszystko czytam, ja to wszystko gdzieś tam sobie sprawdzam, główkuję nad tym i naprawdę każdy feedback jest dla mnie ważny. Także jeśli wiecie coś więcej, szczególnie ja naprawdę bardzo starałam się znaleźć jak najwięcej informacji na temat grobów, na temat tego, jak wyglądały pomniki w XIX wieku, ale było to dla mnie bardzo ciężkie też szczególnie obecnie. Więc jeśli znacie jakieś macie jakieś inne wiadomości, znacie jakieś inne dane na ten temat, to piszcie mi koniecznie w komentarzach na dole. A teraz dziękuję Wam bardzo za oglądanie jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć! Jezus Maria, no i czy teraz to światło wreszcie jest dobre? Dobre jest to światło? Czy muszę sobie, kurde, tego softboxa kupić, no?